Hej, cześć, witam was w kolejnym filmie z My Summer Car na moim kanale, a dzisiaj przejedziemy się Satsumą właśnie na takiej oto kierownicy, ale pozwólcie, że najpierw dokończę jeść swoje śniadanie i możemy bez problemu zaczynać. Jeszcze na szybko zrobimy sobie tutaj porządek. Wiecie, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, kierownica, na której dzisiaj będziemy jeździć, to Logitech G29. Także zapalamy światełko, jest i nasza Satsuma. Jak widzicie, świeżo tak naprawdę po konserwacji, po remoncie silnika i też po lekkiej awarii, którą już też udało nam się naprawić, a tutaj są jeszcze pozostałości. Myślę, że tak, możemy na spokojnie zaczynać. Satsumka jest sprawna, powinniśmy dojechać. My Summer Car na kierownicy to jest bardzo chaotyczna sprawa generalnie. Udało mi się mniej więcej ustawić ten force feedback, ale myślę, że i tak lepiej można by było go ustawić. Jest, jak widzicie, też lekka martwa strefa. Nie mam pojęcia, jak ją usunąć, bo wszystkie martwe strefy mam wyzerowane. No dobra, myślę, że możemy odpalić bez ssania, tak na zimno. No i odpala bez problemu. Dawka jest w porządku. Może teraz ssanie odpalę, żeby się troszeczkę nagrzała. Mamy oczywiście też kamerkę. Może ja pozwólcie, że wyjadę, bo jeszcze nie opanowałem generalnie tego jeżdżenia. W tej grze się jeździ bardzo specyficznie. Dobra, niech Satsumka sobie tutaj stoi. Ja pozwólcie, że wyłączę sobie tutaj światło i przedstawię wam taki może lekki cel naszego dzisiejszego odcinka. A mianowicie fajnie by było dowieźć cukier, kiełbaski oraz mleko do babci, jako iż dzwoniła już w sumie jakiś czas temu do mnie i o to prosiła. Generalnie jak widzicie, to mam masę tych prac do zrobienia, ale jestem aktualnie tak zarobiony, że nie potrzebuję ich robić. Także tak, myślę, że powoli możemy wyjeżdżać. Jak już mówiłem, jazda na kierownicy tej grze to jest bardzo skomplikowana sprawa. W sumie każdym pojazdem się jeździ lekko inaczej. Tu trzeba zdecydowanie ruszać. Zobaczcie sami. O, widzicie? Fajnie, aż jej przód tak wdepnęło do dołu, jak ruszyłem. Jeśli chodzi o ruszanie do przodu, to jeszcze nie opanowałem techniki na zrobienie tego faktycznie, ale no i da się. O, teraz tak udało się w miarę lekko mi ruszyć. Jeśli chodzi o całe ustawienia kierownicy i force feedbacku, to postaram wam się je pokazać gdzieś na końcu filmu. No i dobra, jedziemy, mamy pieniądze, także jedziemy w tym momencie do sklepu Tejmo. Może sobie jakieś radyjko sobie może zapuścimy. Niech sobie leci. No, mamy tutaj oczywiście kierownicę GT, środkową konsolę również mamy GT. Mam tutaj też nałożony taki pokrowiec na deskę rozdzielczą, który jest leciutko przeze mnie zmodyfikowany. On wcześniej chyba był w tekstur packu jesiennym do My Summer Car, tak mi się wydaje. Jego troszeczkę przerobiłem i zmieniłem jego kolor na taki ciemniejszy. Też mamy tutaj zamontowaną klimę, właśnie mógłbym w sumie ją odpalić i przewiń, okej. Teraz mamy klimę odpaloną. Też może dzisiaj troszeczkę przypiłujemy Satsumę oczywiście, o ile pozwoli nam na to ruch uliczny, a bardziej jego natężenie oraz i też czy będą obecne jakieś kontrole policji na tej drodze. Okej, tutaj zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Jest tu trochę głośno, mogę nie słyszeć, więc się spojrzę, ale nic nie ma. Satsumka jest, jak widzicie, już rozgrzana. Generalnie to chyba wszystko, jeśli chodzi o modyfikację w środku. Fotele fabryczne. Wcześniej były te kubełkowe, ale tylko i wyłącznie, żeby tak naprawdę ten samochód mógł się kwalifikować pod rajdy. Samochodzik jest w fajnym stanie utrzymany. Za niedługo oczywiście save będzie oddany dla widzów, będzie on udostępniony raczej przez Discorda, bo nie chcę zaśmiecać, tak jak dużo osób to robi, nie chcę zaśmiecać Nexus Mod swoim save'em praktycznie nic nie wartym, bo save jak każdy inny, każdy umie sobie pomalować Satsumę, coś tam modyfikować. Ciekawostka co do Satsumy, teraz jest wydech fabryczny z tą podwójną dokładką, a kiedyś był sportowy, ja go nawet mam w garażu, wystarczy go tylko zmienić i chcę ten wydech po prostu zmienić, bo on dodaje kuni. Zauważyłem to w sumie grając bardzo dawno temu na jeszcze moim takim prywatnym save'ie. Dobra, aktualnie sobie wyłączę klimę, może sobie okno uchylę i tak, może troszeczkę depnijmy tej Satsumy. Chyba nic nie jedzie. Walniemy. Teraz też trzeba trochę uważać generalnie na sprzęgło w tej Satsumie, bo jest ono po prostu z papieru. W dodatku już wcześniej jeżdżąc na kierownicy gdzieś na live'ach udało mi się lekko je zarżnąć. Więc no na to trzeba aktualnie uważać. Tylko ktoś mnie wyprzedza na podwójnej ciągłej. O, to jest to Hayosiko jakieś tam, nawet nie wiem co to za samochód, jakaś Toyota chyba. Skoro Hayosiko to raczej Toyota. Pogoda coś pochmurna, zapalmy sobie może światła. Ale przez to, że chłop mnie wyprzedził i teraz zamula strasznie, bo ja się dopiero wtedy napędzałem. Dobra, to pójdzie chyba redukcja i mamy ładną prostą, to go wyprzedzimy. Nawet z pasażerem jedzie. Dobra, depnęliśmy i poszedł elegancko. Zresztą mi się generalnie w tej grze na kierownicy jeździ bardzo przyjemnie, ale to zależy bardzo od pojazdu. I jeśli ustawiliście kierownicę i wszystko wam śmiga,
no to ja nie polecam wam przywracać już do ustawień klawiatury, bo może to wam totalnie zepsuć te ustawienia i nie będziecie w stanie już ustawić tej kierownicy tak dobrze jak wcześniej. Jak widzicie, teraz jest bardzo widoczna ta martwa strefa, gdy jedziemy tak dość szybko, ale ona jest bardzo malutka, nie przeszkadza ona za bardzo w rozgrywce. Pojechałem właśnie tą dłuższą drogą, żeby ten film troszeczkę potrwał, nie? Bo myślę, że jakbyśmy pojechali tam po wyjeździe z drogi szutrowej w stronę prawą, no to ten film by trwał o wiele krócej, a tak to zajdziemy sobie na spokojnie do sklepu, miniemy sobie tą fabrykę, która jest tutaj po prawej i wszystko będzie fajnie, nie? Jak już mówiłem, zauważyłem, że zmiana tego wydechu na sportowy dodaje kuni i chciałbym to też sprawdzić w sumie tutaj, bo w sumie tak o tym wam powiem zapomniałem. Ta Satsuma jest generalnie na tym najmocniejszym gaźniku, a mam wrażenie, że ona wcale maksa z siebie nie wypluwa i to tak bardzo wręcz nie wypluwa, bo jej prędkość taka maksymalna, jaką da się wykręcić na płaskiej powierzchni bez żadnych wzniesień, to jest 150 km na godzinę. Tyle można wyciągnąć na fabrycznym gaźniku, nie? Dobra, ja myślę, że mógłbym sobie już na spokojnie odpalić klimę, bo nie będziemy zasuwać, a w sumie w My Summer Carze to nawet nie wiem, czy ta klima zabiera te kuni w końcu, czy nie. Wy się wydaje, że może zabierać. Jak też mogliście zauważyć, gram z shifterem. W sumie na shifterze, na filmie z kamerką nie grałem od bardzo dawna, tak naprawdę wam powiem. Dobra, ja sobie myślę, też zatankuję. W tym momencie, dobra. Także no, to jest fajnie, że My Summer Car wspiera ten shifter. Okej, no i myślę, okno sobie zostawimy otwarte. Myślę na spokojnie. Zobaczymy, co tam u Tejmo. Dobra, no właśnie, mamy dzisiaj ulotki do rozwożenia. I tak, 3 rzeczy musimy kupić. Troszeczkę kiełbasek, to tak kupimy ich jeden rząd, tak w sumie. Mleko to mi by też się przydało, ale na razie weźmiemy sobie jeden rządek dla babci. I cukier, no cukier, no jak bierze tak śmiesznie, to weźmiemy sobie trochę tego cukru. Ja sobie pójdę zatankować może też. Satsumka jako pojazd na gaźniku swoje pali, chociaż no bak tu jest dosyć mały, bo 40 litrów, ale jest to na taką furkę chyba w porządku. Okej, mamy, proszę bardzo. Zatankowaliśmy sobie za 82 marki, czyli za 19 litrów. Zapłacimy sobie 200 marek, również razem z zakupami i będzie w sumie w porządku. Trochę rzuciłem tą torbą, ale na szczęście nic tam takiego, co mogło się uszkodzić nie ma, ewentualnie cukier mógł się wysypać. Tutaj mamy sprzęt do auta, ja tutaj mam sporo tych rzeczy, bo mniej więcej wiem, co może się wysypać w Satsumie, tak dość niespodziewanie. Ale raczej dzisiaj niespodzianki nie będzie, że sobie walnę zakupki chyba może na tylną kanapę, gdzieś tutaj niech sobie leży. O, elegancko. Odpalimy sobie. Pali elegancko na strzała. Okej, w radiu grają Mariatte. My sobie włączymy klimę, zamkniemy szybę i zapnijmy pasy. Puśćmy ręczny. Trzeba zdecydowanie ruszyć. Wbijamy pierwszy bieg. Okej, udało się ruszyć. Ja muszę przy jakimkolwiek ruszeniu klepnąć gaz w podłogę, żeby mieć pewność, że ta Satsuma na pewno ruszy. Jeśli chodzi o to spalanie, o którym wcześniej wspomniałem, no to Satsumka spali też swoje z tego względu, że ono ma tylko 4 biegi. I patrzcie, ja jadąc 80 na godzinę mam już 3,5 tysiąca obrotów, nie? To jest generalnie mało ekologiczne i ekonomicznie, co powoduje też całkiem spore spalanie. Teraz przy setce mam 4000 obrotów. Wadą też tego całego systemu działania tej Satsumy jest to, że jej się nie da zmieniać biegów ekonomicznie, bo ona się dusi. Jakbyście chcieli kiedyś spróbować zmieniać biegi nawet na kierownicy między 2 a 3 tysiące obrotów, tak jak mniej więcej się robi to w samochodach, które są tak naprawdę na daily, to w Satsumie tak się nie da, bo Satsuma wam zgaśnie, wam się będzie dusić, nie będzie wam przyspieszać i obrotomierz razem z tym prędkościomierzem będzie się zachowywał bardzo dziwnie. Okej, my już się, jak widzicie, kierujemy w stronę babci. Zjedziemy sobie tutaj na drogę szutrową. W sumie moglibyśmy podlecieć na jakiś test Satsumy, może na lotnisko, bo akurat w sumie dzisiaj piątek moglibyśmy wziąć udział w wyścigach drag, ale nie mam chyba opon przystosowanych do tych wyścigów, więc aktualnie ja może podziękuję. Okej, Mariatta już się kończy tam w radiu. Możemy już wyłączyć tak naprawdę klimę, bo nas odstresowała, bo mogliście o tym nie wiedzieć, ale właśnie ta klima, jeśli ona działa, to w tym momencie zabiera ona wam stres. Teraz ja mam tylko nadzieję, że babcia siedzi, bo ja za bardzo nie znam pór, o których ona się zawija. W sumie już jest 4 godzina, to mam nadzieję, że ona o 4 jeszcze siedzi, nie? Teraz tylko jeszcze spoglądać, czy nie jedzie kuzyn, bo kuzyn może generalnie być sporą przeszkodą na dzisiejszym filmie. Kurczę, ale pogoda, zaraz pewnie deszcz zacznie padać. Też uporamy się z tym raczej. Już mamy sprawne wycieraczki, zapasowy akumulator w bagażniku. Kolejna przeszkoda dla nas to będzie pociąg. Raczej bardzo drobna przeszkoda. Jest bardzo generalnie niska szansa, żeby w sumie spotkać pociąg akurat wtedy, gdy przejeżdżacie na tory. Mamy kurczę kłopot, wam powiem. Czemu?
babci nie ma. Niestety nie dostarczymy jej dzisiaj tych zakupów. Mi się wydaje, że byśmy musieli być tutaj przed 16, a tu już jest prawie w pół do 5, więc no trochę szkoda. No cóż, także myślę, że będziemy się po prostu kierować do domu. Reklamówkę z jedzeniem sobie przetrzymam. No niestety nie udało się, w radiu leci Life Race, jeśli dobrze pamiętam. To i tak był taki poboczny cel, po prostu żebyśmy mieli gdzie pojechać i faktycznie gdzie wrócić, czy coś takiego. Myślę, że na jakimś najbliższym streamie uda mi się dostarczyć to jedzenie, w sensie te zakupy, gdy będzie po prostu jakaś czysta na to okazja. Mi się wydaje po prostu, że musielibyśmy tam być przed 4 godziną, bo coś kojarzę, że tak właśnie jest, że... Kurde, co go tak miota? Tak, jeśli też gracie na kierownicy, znacie ten problem, że czasem bieg wrzuca się trochę później niż wy faktycznie to zrobicie fizycznie shifterem. Też trochę mi to przeszkadza, ale to nic. Kurde, myślę, że jesteśmy w stanie sobie tutaj depnąć. Tak na koniec. Mamy świetne opony na drogi szutrowe. Także powinniśmy sobie dać bez problemu radę. Szczególnie, że gramy na kierownicy i tutaj mamy normalnie też szerokie pole manewru. Możemy bardzo dokładnie sterować tą Satsumą i raczej też nie wypadniemy. No i force feedback też ładnie w miarę działa. Nie jest ustawiony on idealnie, aczkolwiek no działa, więc jestem zadowolony mimo wszystko. Nie ruszam tych ustawień też, tak szczerze wam powiem już, bo zaraz coś się zepsuje i będą same problemy. No także co, wyciągnijmy sobie tą reklamóweczkę, ja sobie ją przetrzymam chyba w lodówce, żeby tam się te kiełbaski nie zepsuły. Najwyżej się trochę zmrozi cukier. Ja bym jeszcze chciał was w razie czego przeprosić. Być może zacząłem jakiś temat, a go nie skończyłem, bo zacząłem drugi. To głównie przez to, że parę godzin temu wróciłem z wyjazdu, nie spałem całą noc i teraz generalnie nagrywam dla was film. Także z góry was przepraszam. Na kierownicy gra się spoko. Wsparcie jest takie dość średnie, ciężko niektóre rzeczy ustawić. Jeśli chodzi o ustawienia, no to w zakładce Driving Controls wygląda to w ten sposób. W zakładce Vehicle Controls tak. Jakby ktoś był takim czymś zainteresowany, tutaj są ustawienia force feedbacku. Jeśli chcielibyście poznać listę moich modyfikacji, to zapraszam na ostatniego streama z zapisem z My Summer Car. Tam zawsze na początku gdzieś mniej więcej pokazuję wszystkie moje modyfikacje. Także jeśli, drogi widzu, spodobał ci się ten film i podobają ci się również moje inne filmy, możesz zostawić subskrypcję. Jeśli chciałbyś mnie szczerze wesprzeć, możesz również zakupić wspieranie, za które otrzymujesz specjalne bonusy. A na dziś to tyle, na razie i cześć!